Gdy polski prezydent przyjeżdżał na oficjalną wizytę do Białego Domu, za każdym razem polscy dziennikarze do znudzenia zadawali politykom to samo pytanie: kiedy Amerykanie zniosą wizy dla Polaków? Ale to już przeszłość. Nie tylko dlatego, że Stany Zjednoczone w końcu te wizy zniosły. Na linii Waszyngton-Warszawa w ostatnim czasie zmieniło się bardzo wiele. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Polska i Stany Zjednoczone dawno już nie miały tak dobrych wzajemnych relacji. Wojna na Ukrainie spowodowała, że oba kraje bardzo się do siebie zbliżyły, mimo że w Warszawie i w Waszyngtonie u władzy są dwie bardzo różne formacje polityczne. A w ostatnich dniach armia USA stworzyła coś, co przez lata wydawało się niemożliwe – stałą bazę w Polsce, a dokładniej w Poznaniu. W tym odcinku chcę opowiedzieć Ci o tym, jak rodził się ten kluczowy dzisiaj sojusz wojskowy w Europie. Porozmawiam też z wyjątkowym gościem. Jest nim ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński, który po raz pierwszy gości w polskim podcaście. Jest czwartek, 30 marca 2023 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Ta historia zaczyna się w Iraku równo 20 lat temu. W 2003 roku Amerykanie dokonują inwazji na Bagdad, by obalić Saddama Husajna. Wśród krajów, które weszły do ówczesnej koalicji chętnych, jest Polska. Przez następnych 5 lat polscy i amerykańscy żołnierze będą służyć w tych samych bazach, wspólnie ćwiczyć, wspólnie jeździć na patrole, a czasami też wspólnie ginąć. Podobnie w Afganistanie. W 2007 roku polscy żołnierze dołączyli do misji NATO. Wcześniej byli częścią mniejszej misji, tej amerykańskiej. Polska jest w Afganistanie od 2002 roku i wniosła wielki wkład w misję. Około 44 żołnierzy zapłaciło najwyższą cenę i nie możemy o tym zapominać. Nie możemy także zapomnieć o poświęceniu rodzin tych żołnierzy. Polacy mogą być dumni ze swoich żołnierzy. Tak mówił mi w 2014 roku ówczesny dowódca misji NATO w Afganistanie, generał John Campbell. Te dwie misje całkowicie zmieniły polskie wojsko, które stawało się coraz bardziej profesjonalne i pozbywało się kompleksów. I wtedy pojawił się on, Władimir Putin. W 2014 roku Rosja zaanektowała Krym i rozpętała konflikt na wschodzie Ukrainy. Niebezpieczeństwo zbliżyło się do granic Polski do tego stopnia, że już 2 lata później na szczycie NATO Zachód przysłał do Polski 1000 żołnierzy. Większość z nich to Amerykanie, często ci, którzy Polaków już znali. Prawie 1000 amerykańskich żołnierzy znajdzie się tu, w Polsce, na rotacyjnej obecności, by ramię w ramię służyć z Polakami. Dodatkowo, gdy nasza brygada pancerna zacznie swoją obecność w Europie na początku przyszłego roku, jej dowództwo będzie tutaj, w Polsce. To ówczesny amerykański prezydent Barack Obama. Kolejne lata to nowe polsko-amerykańskie umowy wojskowe, tak jak ta ogłoszona w 2019 roku w Waszyngtonie przez prezydentów Andrzeja Dudę i Donalda Trumpa. Polska zapewni zakwaterowanie i infrastrukturę dla około 1000 amerykańskich żołnierzy. Polski rząd stworzy te projekty. Nie zapłacą za nie Stany Zjednoczone, lecz Polska. Aż nadszedł rok 2022. Nowa wojna na Ukrainie postawiła kropkę nad i. Stało się coś, co wcześniej wydawało się niemożliwe. Amerykanie przyjechali do Polski na stałe. USA utworzyły w Poznaniu swój pierwszy garnizon, a wszystko to w czasie, gdy w Polsce jest już nie 1000,
ale 10 tysięcy żołnierzy Stanów Zjednoczonych. As a Polish American, I could not be more proud. To nasz dzisiejszy specjalny gość, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Mark Brzeziński. By the decision of President Joe Biden. Jako Amerykanin polskiego pochodzenia jestem ogromnie dumny z decyzji prezydenta Joe Bidena o umieszczeniu na stałe wojsk amerykańskich oraz biur wojskowych tutaj, w Polsce. Tak, to prawdziwy przełom i historyczny moment. And it is a historic moment. I have been watching Poland for my entire life. And I know well enough. Obserwuję Polskę przez całe życie i wiem dobrze, że Jan Nowak-Jeziorański, mój zmarły ojciec Zbigniew Brzeziński i inni naprawdę czekali na ten moment. Czekali, aż słowo stały będzie kojarzone z amerykańską obecnością wojskową w Polsce. A teraz tak jest. Bo obie strony się szanują, ufają sobie i będą walczyć za siebie w obronie wolności. Wolności, którą po raz pierwszy w historii dzielimy jako oba narody. Żyjemy w momencie, kiedy Ameryka i Polska cieszą się taką samą wolnością, za którą warto walczyć. When America and Poland share the same freedom and it's worth fighting for. Oczywiście chyba wszyscy chcielibyśmy, żeby okoliczności tego wszystkiego były zupełnie inne, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. Ale mówiąc o Ukrainie, jakie będą kolejne kroki Stanów Zjednoczonych, gdy chodzi o pomoc militarną dla Ukrainy? Myśliwce? Czy to w dalszym ciągu nie wchodzi w grę? Well, you say we all wish the circumstances were better and that couldn't be more true. Mówi pan, że wszyscy chcielibyśmy, aby okoliczności były lepsze. I to jest prawda, zwłaszcza wobec Ukraińców, którzy są ofiarą i cierpią z powodu straszliwego, niczym niesprowokowanego ataku ze strony Rosji. Best of humanity is being shown here in Poland by the rapid mobilization. Ale jest też tak, że to, co najlepsze w ludziach, to, co najlepsze w człowieczeństwie, widać tu, w Polsce, poprzez szybką mobilizację ludzi, którzy zaopiekowali się ukraińskimi uchodźcami. Chciałbym to wyraźnie powiedzieć, bo to jest bardzo ważne dla mojego prezydenta Joe Bidena, żebyśmy mówili Polakom: dziękuję, dziękuję, dziękuję. Kiedy Joe Biden odwiedzał Warszawę miesiąc temu, powiedział na rynku Starego Miasta: dziękuję, dziękuję, dziękuję i mówił to w związku z opieką, jaką Polacy otoczyli Ukraińców. Because of this embrace of the Ukrainian refugees that the Polish people are doing. There's not a city in Poland that I've been to, and I've been here for 14 months. Nie ma w Polsce miasta, w którym byłem, a jestem tu od 14 miesięcy i zwiedziłem całą Polskę. Nie ma miasta w Polsce, w którym nie słyszałbym języka ukraińskiego. I to jest niesamowita rzecz. To, że Polacy przyjęli swoich atakowanych sąsiadów, jest inspirujące. In terms of tactical military operations, first and foremost, Gdy chodzi o operacje wojskowe, przede wszystkim mamy w Polsce około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Zawsze, kiedy spotykam się z mediami, lubię podkreślać, że Polska jest bezpieczna i Polska jest zabezpieczona. Prezydent Biden ujął to tak: będziemy bronić każdego cala NATO, czyli także Polski. which of course includes Poland. In terms of what we're doing to support the Ukrainian people, Jeśli chodzi o to, co robimy, by wspierać Ukraińców, to jest to dynamiczna jakość, ponieważ my zmienialiśmy naszą postawę w miarę jak zmieniały się rosyjskie ataki, niesprowokowane ataki na Ukrainę. Trudno jest przewidzieć, jak to wszystko się dalej potoczy, ale mogę powiedzieć, że w ciągu ostatnich 14 miesięcy najpierw dostarczyliśmy Javeliny Ukraińcom, bo byli atakowani. Potem naszą odpowiedzią na bombardowane miasta były HIMARSy, a teraz są to czołgi. Mam nadzieję, że wojna wkrótce się skończy, ale jesteśmy z Ukraińcami i pomagamy im bronić siebie i swojego życia. but we are with the Ukrainian people in terms of their ability and their right to defend themselves and to defend their lives. Pamiętam szczyt NATO w 2014 roku i mentalną rewolucję, gdy politycy utworzyli szpicę NATO w odpowiedzi na aneksję Krymu przez Rosję. Teraz wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki nie wydaje się już niczym nadzwyczajnym. Jakie więc kolejne kroki planują Stany Zjednoczone w kwestii wschodniej flanki? So what are the next steps that US are planning in terms of eastern flank? The US military plans for every contingency, every minute of every day. Amerykańska armia każdego dnia zajmuje się planowaniem na każdą ewentualność. Jesteśmy w gotowości, także tutaj, w Polsce. Co ważne, już niedługo w Wilnie odbędzie się szczyt NATO, gdzie wśród przywódców państw paktu zostanie wypracowane planowanie zbiorowego bezpieczeństwa. I myślę, że to będzie bardzo ważny kolejny krok. NATO pact states, and I think that will be a very important next step. But we are watching the horizon closely. My uważnie obserwujemy horyzont, a to, co widać teraz,
to, że zbiorowa obrona działa. Została ona zapoczątkowana jeszcze przed wojną poprzez decyzję prezydenta Bidena o dzieleniu się tajnymi, poufnymi informacjami wywiadowczymi z naszymi przyjaciółmi w Europie Środkowej i Wschodniej. Państwa bałtyckie czy Polska otrzymały szczegółowe plany dotyczące tego, co robi Rosja w Europie Środkowej i co jej elity polityczne zamierzały zrobić. I to planowanie pozwoliło wszystkim być przygotowanymi na 24 lutego. Czyli co będzie głównym celem USA na szczycie NATO w Wilnie? Dalsze rozwijanie wspólnej obrony, bo to jest to, o co przecież chodzi w NATO. Kryzys ukraiński pokazuje, że w obliczu naprawdę przerażającego ataku obrona zbiorowa może powstrzymać rozszerzanie się wojny. Obrona zbiorowa może dać poczucie zaufania i proces dzielenia się pomysłami. Mark Brzeziński, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, jest specjalnym gościem tego odcinka podcastu Świat. Opowiadamy o polsko-amerykańskim sojuszu wojskowym, który w ostatnich miesiącach stał się jednym z kluczowych dla całej Europy. To jest podcast Świat. Rosyjska inwazja na Ukrainę sprawiła, że Polska znalazła się w centrum wydarzeń i zainteresowania. To do Polski uciekło większość uchodźców i to przez Polskę na Ukrainę dociera zachodnia broń oraz zachodni politycy. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w ciągu roku 2 razy był w Polsce. Za pierwszym razem w marcu, miesiąc po rozpoczęciu inwazji. Dyktator, który chce odbudować imperium, nie wymarzy przywiązania ludzi do wolności. Ukraina nigdy nie stanie się zwycięstwem Rosji, bo wolni ludzie nie chcą żyć w świecie bez nadziei i ciemności. Na litość boską ten człowiek nie może pozostać u władzy. W lutym 2023 roku Joe Biden przyjechał do Warszawy po raz drugi, choć tym razem pojechał też do Kijowa. A w Warszawie, co również było wydarzeniem bez precedensu, wraz z nim przemawiał polski prezydent Andrzej Duda. Nie wahajcie się, nie bójcie się. Nie ma już miejsca na business as usual z Rosją. Tam, gdzie leje się krew, tam uczciwy człowiek nie robi interesów. Tam trzeba to za wszelką cenę zatrzymać. W ostatnich miesiącach wydarzyło się coś jeszcze. Wyraźnie ochłodziły się relacje Waszyngtonu z Berlinem. Zapewne dlatego, że Niemcy są jedną z tych europejskich potęg, które najbardziej ociągają się z pomocą Ukrainie. Ambasadora Marka Brzezińskiego zapytałem o wojskowe manewry, które Niemcy mieli zorganizować w Europie, ale jak dotąd nie zorganizowały. Dyplomata nie powiedział tego wprost, ale dał do zrozumienia, że od Berlina oczekuje znacznie więcej. Nie chcę mówić konkretnie o ćwiczeniach, bo to jest sprawa planowania w naszym Departamencie Obrony, czy też w ministerstwach obrony poszczególnych krajów członkowskich, ale jesteśmy całym sercem za tym, żeby organizować kolejne ćwiczenia, wspólne planowanie i wspólne przygotowania. Ten kryzys to nie jest tylko sprawa Ukraińców, Polaków czy Amerykanów, to jest wyzwanie dla całego świata. Jest więc ważne, aby inne kraje miały w tym swój udział i włączyły się w rozwiązywanie problemu. Na koniec więc pozwolę sobie zapytać o przyszłość w samej Ameryce, choć być może będzie to swego rodzaju wróżenie. Niektórzy z prominentnych polityków republikańskich, jak na przykład gubernator DeSantis, mówią, że Ameryka nie musi już wspierać Ukrainy tak jak do tej pory. Gubernator DeSantis nazwał nawet wojnę sporem między Rosją a Ukrainą. Ile zatem z tego wsparcia wojskowego, które jest teraz udzielane Ukrainie, będzie udzielane po 2024 roku, w przypadku gdyby Republikanie wygrali Biały Dom? Well, people with principle can disagree. I, for one, believe
Wie pan, ludzie z zasadami mogą się spierać ze sobą. Ja osobiście uważam, że najlepszy moment prezydenta Bidena i jego administracji to właśnie ten kryzys tutaj w Europie Środkowej. Naprzeciwko naszej ambasady mamy pomnik prezydenta Ronalda Reagana, który dokonał ważnych i wielkich rzeczy dla pokoju i demokracji w tej części świata. I myślę, że bez wątpienia do historii przejdzie Joe Biden jako wybitny światowy przywódca ze względu na sposób, w jaki poradził sobie z tym kryzysem. Because of the way he has handled this crisis. So to me, my view, Myślę, że to właśnie w tym kryzysie zaczął się wyłaniać przywódca, który jest kimś więcej niż tylko politykiem. Prezydent Biden miał odwagę pojechać do Kijowa, a nie musiał tego robić. Nikt nie kazał mu tego robić. Zrobił to, bo chciał i to od jakiegoś czasu. Leciał całą noc i jechał całą noc pociągiem, żeby dostać się do Kijowa w kraju, w którym nie ma żadnych amerykańskich instalacji wojskowych. I postawił stopę na ziemi, a potem przyjechał do Warszawy i opowiedział swoją historię światu. part of the package came to Warsaw and told his story to the world. I'm fine with that leadership. That's something that's neither a Democrat or Republican. Mnie takie przywództwo odpowiada. To nie jest coś, co jest właściwe demokratom czy republikanom. To jest po prostu wspaniałe. To moje patrzenie na sprawę. Ludzie z zasadami mogą się nie zgadzać i mogą mieć różne punkty widzenia, ale ja widzę, co działa. Tu w Europie Środkowej sytuacja jest trudna, a to, co robią Amerykanie, Polacy i inne kraje, przynosi efekty. In Central Europe. And I think what the Americans are doing alongside with the Poles and others is working. Mark Brzeziński, amerykański ambasador w Warszawie, był gościem tego odcinka podcastu Świat, poświęconego nowemu sojuszowi wojskowemu Polski i Stanów Zjednoczonych. Przypominam, że premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. A w każdą niedzielę na YouTube znajdziesz także niebanalne historie ze świata w wersji filmowej. Subskrybuj nasz kanał i powiedz o nas swoim znajomym. Zajrzyj też na profil Podcast Świat na Instagramie. Teraz to wszystko w tym odcinku czytali Karol Surówka i Grzegorz Krakowski. Ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.